Cześć, witamy w drugim odcinku naszego podcastu JDD. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotrek Przybył. Cześć Piotrek. Dzień dobry, witam was wszystkich. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę na temat Javy, ponieważ dość dużo się ostatnio dzieje, więc na początek powiedz mi, jak Twoim zdaniem na przestrzeni ostatnich lat zmienia się Java? Jakie tutaj najważniejsze korzyści widzisz w porównaniu na przykład powiedzmy 2 lata do tyłu versus teraz? Pytanie, czy w wypadku Javy można w ogóle mówić o tylko 2 latach? Może to trzeba sięgnąć trochę dalej. I do czego piję, to chodzi mi o te takie nigdy nie ginące, niekończące się Mhm. dyskusje pod tytułem, że Java to jest martwy język, on umiera i tak od kiedy w zasadzie programuję w Javie, to Java cały czas umiera i nadal nie chce zdechnąć ku chyba rozpaczy niektórych. A druga rzecz jest taka, że jeśli dobrze pamiętam, to jakoś wiosną, późną wiosną tego roku Java obchodziła swoje 30 urodziny. Więc trzeba popatrzeć na to trochę może z dłuższej perspektywy niż tylko 2 lata. No i Java się zmienia przez te wszystkie lata dosyć istotnie. Nadąża jednak za tym, co się dzieje, co się gdzieś tam zmienia. Em, Dość powiedzieć, że na przykład kwestie, które nam wjeżdżają ostatnio do współbieżności, te wątki wirtualne, i ktoś może powiedzieć, o, to strasznie dużo zajęło, tam, prawda, tyle lat to robili, tyle razy było preview. No tak, ale teraz w zasadzie mamy zrobione kontynuacje, wydaje mi się, w sposób taki dosyć mało męczący dla programisty, w zasadzie w dwóch językach, w Golangu i w Javie. I teraz no, trzeba się zapytać, jak to się daje zrobić, żeby w języku, który ma, no, już mu czwarty krzyżyk w tym momencie leci, da się tak ładnie dopasować wstecznie taki gruby feature. No, okazuje się, że się da, tylko właśnie może to wymaga trochę więcej czasu, trochę więcej cierpliwości. Ja osobiście jestem zdania, że warto poczekać dłużej po to, żeby te rzeczy były bardziej dopasowane, mniej intruzyjne, takie inwazyjne i bardziej dopasowane do naszych potrzeb i łatwiejsze do użycia po prostu. Jasne. A powiedz mi w takim razie, patrząc na te 30 lat historii Javy, czy dalej to jest ten sam język z założenia co na początku, czy przeszedł jakąś radykalną metamorfozę? Zwłaszcza teraz, jeżeli widzimy chociażby to w dobie rozwoju sztucznej inteligencji i tych wszystkich możliwości, które się pojawiają. E, Jak właśnie byś ocenił teraz Javę? Czy to jest dalej ten sam twór, który był na początku, czy tu już mamy do czynienia z zupełną modyfikacją? Em, To jest piękne w Javie i dlatego biznes lubi Javę, że właśnie nie ma w niej rewolucji. Jest tylko ewolucja. Znaczy była może taka mała trochę, no taki twór rewolucjopodobny, gdy wchodziła Java w wersji 9, to było kilka lat temu, pojawiły się moduły i to akurat nie było problemem. Problemem było to, że kilka rzeczy wyleciało, tam parę klas, a później XML czy Korba zostały tam wyciągnięte na zewnątrz i to jest w zasadzie wszystko, więc rewolucji nie ma. Natomiast czy język się zmienia? Sam język, jeśli popatrzymy na składnie, to nic w zasadzie nie zostało z tego języka usunięte. Może poza podkreśleniem, które było najpierw dozwolone, a aktualnie wróciło, ale w zupełnie innej postaci. Natomiast co się zmienia, to sposób wykorzystania tego języka, czy cel. No na początku miał to być w zamierzeniu język do systemów embedded. Lat temu 10. Krótko mówiąc, jakieś lodówki czy mikrofalówki miały być robione właśnie na Javie, a potem się okazało, że to jest bardzo sympatyczny język serwerowy i do dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że Java backendem stoi. Chyba że mówimy jeszcze o rzeczach typu na przykład Kotlin, gdzie też to się trzyma dosyć dobrze na Androidach i cały czas bazuje na Javowym JDK. Więc jeżeli mamy jakiś program, który był napisany w, no dzisiaj już można powiedzieć, antycznej Javie, jakiejś wersji 1.3 czy 5 i nie korzystał z żadnych tam fancy rzeczy, jakichś tam korby RMA i takie rzeczy, to jest spora szansa, że ten program po prostu się skompiluje i da się go uruchomić, albo nawet do dzisiaj będą działały te klasy. Natomiast co się pozmieniało, to to, że dzisiaj można napisać program w Javie w zupełnie może całkiem inny sposób. Nie, ale w sposób znacząco inny od tego, co było kilka lat temu. I tutaj właśnie śmieszą mnie
te takie dysputy na różnych tam forach czy platformach społecznościowych, jakichś grupach na Facebooku i wyciągany jest jakiś przykład ze Stack Overflow sprzed 8-10 lat. No moi drodzy, to nie jest już Java poprzedniego pokolenia. Dzisiaj mamy pattern matching, dzisiaj mamy nowe idiomy na robienie rzeczy, które do tej pory robiliśmy inaczej, więc no jeżeli patrzeć tak na typy, na ogólne jakieś takie założenia, to język się nie zmienił, tu nie było rewolucji, natomiast była niesamowita ewolucja, więc można powiedzieć, że to trochę jest już jednak inny język i trochę się zmieniło jego zastosowanie, trochę mamy teraz inne podejście do frameworków. Mamy na przykład, co wskoczyło też, co się mocno rozwija, to Graal, więc można już zrobić rzeczy natywne, można zrobić bardzo piękne, małe, dopasowane J-Linkiem środowiska, więc ktoś już nawet nie musi mieć u siebie JDR zainstalowanego. Co się zmieniło, na pewno co wyleciało, no ale to już było parę ładnych wersji temu, to wiadomo z przeglądarek zniknęły nam dwie rzeczy. Zniknęły nam animacje we Flashu i zniknęły nam aplety pisane w Javie, więc do nawigatora, prawda, tak jak dawniej było, teraz mamy Firefoxa, nie da się już zainstalować jakiejś wtyczki, żeby aplety w Javie działały. To już po prostu się nie wróci. To już tak nie będzie. Jasne, a jeżeli chodzi o animacje we Flashu, to myślę, że wszyscy odetchnęli z ulgą, że się z nimi pożegnaliśmy, bo bardziej irytującej rzeczy to naprawdę ze świecą szukać. I teraz powiedz mi, jak wygląda w tym momencie LTS Java? Jak on się zmienia na przestrzeni lat? Jak byś to ocenił? Ja mam dosyć powiedziałbym, konkretne zdanie, jeśli chodzi o LTS-y i nie rozumiem, szczerze mówiąc, tej magii, która stoi za LTS-ami, to zrobił się moim zdaniem taki trochę cargo kult. To znaczy LTS-y miały być wydawane, przynajmniej Oracle stwierdził, że będą wydawane co 3 lata, aktualnie to się zmieniło, jest co 2 lata, więc najnowszym LTS-em jest Java 25, poprzednim LTS-em była Java 21 i ludzie mówią, że to trzeba skakać z 21 na 25. Tylko teraz, moi drodzy, musimy się zapytać, co oznacza ten skrót LTS. To jest Long Term Support. I support, czy wsparcie generalnie polega na tym, że komuś się płaci pieniądze po to, żeby ten ktoś odebrał telefon, jeżeli waszym zdaniem znajdzie się jakiś błąd, jakiś bug w Javie, czegoś nie umiecie tam rozgryźć, jakieś są problemy z wydajnością i tak dalej. Więc jeżeli nie płacicie komuś za wsparcie, za support, to generalnie termin LTS jest dla was po prostu przezroczysty. I ktoś może powiedzieć, a nieprawda, bo tu się mylisz, bo jak sobie zainstalowaliśmy Java 17, to przez 4 lata mogliśmy korzystać z Java 17. I dopiero potem trzeba było przeskoczyć na 21. I tu się też nie zgodzę, bo cały czas do tych wersji, które nawet są LTS-ami, są wydawane wersje mniejsze, wersje z bugfixami, wersje z poprawionymi certyfikatami, na przykład do jakichś root serwerów, wersje, które mają ulepszenia kryptograficzne, wersje, które mają zmiany w różnych strefach czasowych i tak dalej. Więc to nie jest tak, że sobie można zainstalować Java na przykład 21, czy teraz powiedzmy 25 w takim stanie, jakim ona została wydana na produkcji i szczęśliwie ją trzymać przez 2 lata. I tak trzeba wejść i powiedzmy zmieniać w tych obrazkach naszych dokerkowych, trzeba zmieniać from, trzeba coś tam kopnąć na wszystkich naszych klasach i tak dalej, więc mniej więcej co kwartał trzeba tych zmian dokonywać. I teraz jest kwestia taka, jeżeli nikomu nie płacicie za to, żeby wam rozwiązywał wasze bugi na Java 25, to nie rozumiem, dlaczego za pół roku, no powiedzmy plus minus miesiąc, żeby troszkę to się wygrzało, nie można wskoczyć na Java 26 i korzystać z usprawnień, które tam są. I podam wam teraz dwa przykłady, które potwierdzają moje podejście. Nawet mogę podać trzy. Java 9 nie była LTS-em. A mimo to wiele firm wskoczyło na Java 9 i nie czekało na Java 11. Dlaczego? Dlatego, że w Java 9 pojawiło się coś takiego jak Compact Strings, więc jeżeli nasz napis zawierał tylko znaki, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, tylko angielskie, to zajmował w pamięci tak asymptotycznie połowę tego, co do tej pory te napisy zajmowały. Więc firmy, które zajmowały się przewalaniem stringów z jednej kubki na drugą kubkę, a tutaj muszę wam powiedzieć, że to dotyczy też parsowania XML-a, parsowania JSON-ów, wszelkich różnych web serwisów, to one tutaj zaobserwowały dla tych właśnie kawałków mniejsze zużycie pamięci o połowę. I co skutkowało tym, że rzadziej nam się odpalał garbage collector, mogliśmy przepisać mniej RAMu, więc to były konkretne oszczędności liczone po prostu w tej walucie, którą na przykład płacimy za clouda.
Kolejny taki przykład to jest Java 24. I tutaj co się zmieniło w Java 24 to to, że w blokach synchronized czy w metodach synchronized wątki wirtualne nie są dłużej przypinane. I ktoś może powiedzieć, no wielkie halo i tak dalej. No i można poczekać te pół roku na 25. No można, tylko w 25 pod tym względem nic się nie zmieni, będzie cały czas to samo. Można za to spokojnie zacząć korzystać z tego pół roku wcześniej, przed konkurencją, dokładnie to obadać, wwieźć na produkcję i z tego korzystać. I wreszcie ostatni przykład. Ja pracuję dla firmy Elastic i firma Elastic, no nie wiem, czy się komuś kojarzy, ale znana jest z tego, że wydaje Elasticsearch. I Elasticsearch jest również wydawany w formie, czy może przede wszystkim obrazów na Dockera. I jak sobie odpalicie od paru lat tak się dzieje. Odpalicie sobie taki Docker image i będzie wam działał ten kontener. Jak chcecie zobaczyć to, jak to polecam wam najszybciej wpisać w przeglądarkę Elastic Start Local i wtedy możecie to zobaczyć. I wtedy zobaczycie, że tam działa pod spodem ta wersja Java, która była najnowsza, a nie która była LTS-em w momencie wydania tej wersji Elasticsearcha. I dlaczego tak się dzieje? A chociażby dlatego, że są kolejne usprawnienia do wydajności, na przykład cały czas inkubowane Vector API. Elasticsearch z tego bardzo korzysta i mimo, że to nie jest cały czas jako standard feature, to tutaj się ślizgamy, bo zmiany nie są duże, natomiast korzyści są bardzo duże. Powstał w ogóle zupełnie nowy silnik do języka SQL, który korzysta z tych usprawnień, więc niekorzystanie z tego, nie schylenie się po ten, czy nie sięgnięcie po ten owoc, jak to się po angielsku mówi, który naprawdę nisko wisi, ten low hanging fruit, to byłaby po prostu głupota, to byłoby niewykorzystanie tych zysków i nieuniknięcie tych kosztów, które po prostu można zrobić bez problemu, więc czy LTS to jest coś, co ja bardzo cenię? Szczerze, jeżeli się za to nie płaci, to nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby z LTS-a korzystać. Moim zdaniem to jest koncepcja bardzo, bardzo przereklamowana. Jasne, dobra. To powiedz mi jeszcze, jakie są najważniejsze usprawnienia Java w tym najświeższym, najnowszym wydaniu? Co szczególnie przyciąga Twoją uwagę i uważasz za takie najciekawsze? A to tutaj rzucę się, dlatego że właśnie niestety wiele osób żyje od LTS-a do LTS-a, to pozwolę sobie popatrzeć na te cztery ostatnie wersje, czyli 22 do 25. No i nie da się ukryć przede wszystkim, że jest to zrobienie wątków wirtualnych, bo wątki wirtualne wjechały nam w Java 21, ale cały czas były przypinane, przygważdżane, czy też zatrzymywane w tych blokach synchronize, jeśli tam akurat się trafiło IO. I okazuje się, że niestety mamy wiele jakichś kawałków kodu, gdzieś tam się legacy nam szwenda po kątach, gdzie to było wykorzystywane z różnego powodu. W ogóle nie polecam wam synchronized, jeżeli to jest ścieżka krytyczna, to nie jest dobry sposób, tam można to inaczej załatwić, no ale to zostało zlikwidowane w Java 24. Co też się bardzo pozmieniało, to, że gdy przychodzą ludzie i mamy tak zwane data-driven flow, więc po prostu zajmujemy się przerzucaniem danych z jednej kubki na drugą kubkę, to teraz mamy coraz lepszy pattern matching, a więc dopasowanie wzorców. Zdaje się, że tylko teraz jeszcze jest pattern matching with primitive types z typami prymitywnymi jako preview, ale to też prawdopodobnie niedługo zostanie zmienione. Więc to już jest druga rzecz. To, że jeżeli mamy taką domenę, gdzie dużo się zajmujemy jakimś takim przetwarzaniem danych, to się bardzo zmieniło. Co się zmieniło, to zmieniły się garbage collectory. Oczywiście co wersję, i to też jest właśnie argument, że co wersję mamy coraz nowsze, coraz lepsze garbage collectory i nie wszystkie zmiany są backportowane, moi drodzy. To mamy teraz generacyjne ZGC i Shenandoah, więc jeżeli mamy no, trochę RAMu i parę rdzeni procesora na zbyciu i równocześnie mamy potrzebę, żeby nasze przerwy, które są potrzebne, żeby odśmiecić pamięć, były jak najkrótsze, mówimy tutaj o zejściu poniżej milisekundę, no to tutaj są niesamowite usprawnienia. Co się pozmieniało, to też inne rzeczy, jeśli chodzi o wydajność, szczególnie w Javie 25. Tutaj mamy compact headers, mamy dodatki do JFR-a, więc możemy lepiej sprawdzić, co tam się nam w tej Javie pozmieniało. I ostatnia rzecz, ale nie najmniej ważna, to jest to, że moim zdaniem Java zrobiła duży skok do przodu i nadgoniła, jeśli chodzi o robienie prototypów i uczenie nowych ludzi w ogóle programowania w jakimś języku. I tutaj chodzi o
klasyczny, nieśmiertelny przykład, żeby od tego zacząć, napisania tej metody main z Witaj Świecie, z Hello World. I do tej pory trzeba było napisać klasę, ta klasa musiała być publiczna, nazwa się musiała zgadzać z nazwą pliku, potem ta metoda main musiała być public static void main, i musiała mieć jeszcze tam string, arguments, tablicę i dopiero w środku można było coś napisać i to coś to jeszcze było system out println. A więc to było bardzo dużo takiej zbędnej ceremonii, zbędnego takiego hałasu, który w niczym nie pomagał uczenia na przykład nastolatków czy dzieci w podstawówce, jak programować w Javie i to wszystko się odbywało na zasadzie zaufaj mi, kiedyś to się zmieni, tam kiedyś wszystko zrozumiesz, dlaczego tu jest static, dlaczego tu jest string, dlaczego tu są 3 kropki i tak dalej, i tak dalej. Aktualnie nie mamy tego problemu, po prostu piszemy void main, 2 nawiasy, otwieramy klamery i lecimy z tematem. I to jest pełnoprawny program Javy w Javie 25 i jeszcze możemy, jeżeli mamy coś napisać na konsolę albo coś wczytać, klasyczny przykład, prawda, jak masz na imię i potem witaj plus imię, no to mamy w tym momencie io.println albo io.readln i to jest wszystko, więc jak widzicie Java się zmienia, powiedziałbym, we wszystkich obszarach i żaden obszar nie jest zaniedbywany. Więc z jednej strony mamy takie dbanie o tych nowicjuszy, o to, żeby była świeża krew, żeby nie było, że jakieś inne języki są łatwiejsze do nauki programowania, a z drugiej strony mamy naprawdę wysublimowane ficzurki dotyczące wydajności po to, żeby jak najmniej ta wydajność bolała ludzi, którzy naprawdę, naprawdę potrzebują mieć bardzo wydajne systemy i wszystko po środku. Jasne. To kończąc wątek Javy, powiedz mi jeszcze, z czym kojarzy ci się konferencja JDD? Przede wszystkim z imprezą, która jest pomiędzy pierwszym a drugim dniem i muszę rozwinąć o co chodzi z tą imprezą. To nie chodzi o to, wiecie, moi drodzy, żeby były tańce, łamańce, że można sobie podjeść i coś tam wypić, ale chodzi mi o to, czego nie znajdziecie, czy co was ominie, jeśli stwierdzicie, że ale po co ja mam jechać na konferencję, a wystarczy przecież, że obejrzę sobie to wszystko na YouTubie, bo oni tam za jakiś czas to wrzucają na YouTuba, albo ten wykład tego prelegenta już jest nagrany, no to po co ja mam jechać, prawda, tracić czas, pieniądze i tak dalej. Jest jedna rzecz na konferencji, jest taka ścieżka, która nie jest nagrywana i której nigdy nie znajdziecie na YouTubie. I ta ścieżka to jest ta ścieżka, która się nazywa korytarz albo lobby, zależy jak to zwał, albo ta ścieżka w czasie przerw między konferencjami. I moim zdaniem właśnie po to się jeździ na konferencję. Ten wykład to jest taka, że można sobie tam wejść na jakąś salę i coś sprawdzić. To jest świetna rzecz, jeżeli powiedzmy nie macie akurat z kimś pogadać. Więc moje zalecenie dotyczące do jeżdżenia na konferencję jest takie, że jeżeli przyjeżdżacie całą ekipą z waszej firmy, to nie chodźcie dalej tą samą grupką, tak jak chodzicie codziennie po biurze, czy widzicie się na jakichś tam spotkaniach na Teamsach czy na Zoomie, tylko rozproszcie się, poznajcie nowych ludzi, wymieńcie się doświadczeniami, zaczepiajcie przede wszystkim prelegentów i trenerów. Wierzcie mi, czasami ja sam na przykład jestem po moich wykładach bardzo zmęczony i ostatnia rzecz, o której marzę, to jest godziny rozmów, ale nikt nie będzie wam bronił, czy każdy z wami chętnie porozmawia 10 czy 15 minut, no chyba, że musi lecieć na pociąg. Więc z tego korzystajcie, z tych rzeczy, które nie są nagrywane, z networkingu, z zadawania pytań, z tego, że można wycisnąć właśnie ze społeczności jak najwięcej, bo dla mnie każdy język programowania to nie tylko jest składnia, nie tylko jakiś taki stos technologiczny, ale przede wszystkim społeczność. I akurat jeśli mogę powiedzieć o Javie, to jest to i też jeden z powodów, dla których trzymam się tak długo tego języka, bo społeczność jest po prostu bardzo, bardzo dobra, bardzo miła i bardzo taka włączająca. Lepszej zachęty na JDD chyba nie można przedstawić. Super, Piotrku, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę i do zobaczenia przy kolejnych nagraniach. Pozdrawiam was.